Cześć, siemano. Witam w kolejnym poradniku na kanale. Dzisiaj poradnik, można powiedzieć, na zamówienie, a temat, który mówimy, jest równie trywialny, co istotny. Także myślę, że warto go poruszyć i myślę, że bardziej przyda on się raczej początkującym graczom, tudzież tym mniej zaawansowanym niż starym rygom, ale myślę, że nie jeden z niego skorzysta. Otóż tematem dzisiejszego poradnika będą hotkeje, a dokładnie podstawy związane z ustawieniami hotkeyów. Jako że jest to dobre ustawienie hotów, jest podstawą, żeby dobrze grać w TB-kę. Najpierw sobie omówimy ustawienia, które mamy w kliencie, a później pokażę wam, jak wyglądają moje hoty i omówię dlaczego, co w którym miejscu się znajduje. No także zapraszam do oglądania i zaczynamy. Otóż tak, aby zmienić ustawienia hotkeyów, klikamy sobie Ctrl-K lub po prostu wchodzimy przez przycisk z kółeczkiem w ustawienia klienta i na głównej zakładce mamy wszystkie hoty. Polecam od razu zaznaczyć sobie opcję Show Advanced Options, bo inaczej tutaj niewiele będziemy mogli zmienić. No i na pierwszej zakładce Controls zaczynamy od ustawień myszy. Najpierw wybieramy sobie, czy chcemy, jaki typ domyślnych ustawień dla myszy chcemy wybrać. Różnice są takie, że zmienia się to, czy klikamy prawym przyciskiem myszy, aby czegoś użyć, czy musimy przytrzymać Ctrl, czy musimy kliknąć z Ctrlem, żeby użyć, czy z Shiftem i tego typu. To są takie niuanse, że gracze, którzy grali kiedyś i byli przyzwyczajeni do innego typu zachowań prawego i lewego przycisku myszy, mogą mieć tutaj, mogą sobie wczytać ustawienia, które były dawniej używane, a nie te, które są teraz. Widzicie, ja gram na Classic Controlsach, czyli jeśli chcę czegoś użyć, to klikam prawym przyciskiem myszy, natomiast jeśli chcę otworzyć sobie menu kontekstowe na jakimś przedmiocie, no to muszę zrobić to z Ctrlem. Kolejną opcją jest Quick Loading, czyli czy chcemy lotować klikając tylko prawym, tylko lewym, czy na przykład prawym z Shiftem, tak jak tutaj widzicie, są tylko 3 opcje. Dalej mamy opóźnienie klawiatury, raczej się tego nie rusza, bo 250 milisekund to jest też chyba opóźnienie, które obsługuje po prostu klient TB. Tak naprawdę i częściej interakcje między użyciem czegokolwiek i tak w TB nie działają. Dalej mamy z jakim klawiszem chcemy móc obracać postać, czyli tak jak stoimy sobie w miejscu, żeby zmienić kierunek, w którym postać patrzy, no to ja akurat mam wybrany tutaj Ctrl, możemy sobie wybrać Alt lub Shift, kto co woli. No i ostatnia opcja daje nam możliwość przeciągania całych stacków itemów naraz, czyli na przykład tak jak mamy GFB, jak normalnie sobie przyciągniemy je do innego backpacka, dostajemy okno kontekstowe z wyborem ilości sztuk, które chcemy przełożyć, a jeśli chcemy po prostu bez tego przełożyć wszystkie naraz, no to przytrzymujemy Ctrl i przyciągamy z Ctrlem, wtedy to menu się nie pojawia, tylko cały stack i tyle, ile tam tego jest, tyle nam się przeciągnie. W kolejnej zakładce General Hotkeys tu tak naprawdę jest najwięcej ciekawostek. Pierwsza i najistotniejsza dla graczy, którzy grają więcej niż jedną postacią, a szczególnie więcej niż jedną profesją. Mamy taką opcję, że mamy już nie pamiętam, już dobre kilka lat mamy do wyboru kilka zakładek z hotkami. I tak, no to add, copy, remove, rename. Myślę, że nie ma tutaj czego tłumaczyć. Ciekawostka jest taka, że jeśli zaznaczymy sobie auto switch hotkey preset i nazwiemy któryś z zestawu hotkeyów nickiem naszej postaci, tak jak widzicie, mamy Racelę Zarabiaka i mamy Racelek Parcelek, są moi dwaj druidzi na Relanii i na Celeście. Kiedy przeloguję się na Relanie, widzicie? Z automatu mam wybrany hotkey na tego mniejszego druida. Jak zaloguję się z powrotem na Celeście,
to przestawił się znów na tego dużego droida. Aby to zadziałało, to tak jak mówię, ta nazwa ustawień musi być taka sama jak nazwa postaci, nick postaci, na których chcemy tych oto ustawień używać. No i po zaznaczeniu tej opcji będą nam się one przełączać. Możemy sobie tutaj też tworzyć nowe hoty, spele i tak dalej po kolei, które nie są po prostu tak jakby standardowe, i mamy dwie opcje: chat mode off, chat mode on i chat mode off. Tak jak sama nazwa wskazuje, w zależności od tego, czy mamy włączony czy wyłączony czat, to te lub te hotkeje będą działać. Tyczy się to przede wszystkim graczy, którzy chodzą na WASD i używają wyłączonego czatu. Ponieważ, no tak jak wiecie, no jak mamy wyłączony czat, to możemy korzystać z całej klawiatury, ale nie jesteśmy w stanie wtedy pisać. A na chat mode on jesteśmy w stanie pisać, ale nie możemy chodzić, musimy chodzić strzałkami. Co więcej, tutaj warto sobie ustawić hotkę, choćby właśnie na zmianę tego trybu czatu. Tak jak widzicie, mam ustawione chat mode. W momencie jak mam czat wyłączony, mamy hotkę na uruchomienie tego czatu. Na przykład jeśli chcę napisać do NPC-ka, żeby gdzieś tam na statku, że gdzieś popłynąć, no to wtedy mogę sobie jednym klawiszem szybko przełączyć ten tryb czatu, nie muszę klikać na pasku na dole. No a na chat mode on tak samo mam ustawione po prostu tą drugą opcję, aby wyłączyć ten czat szybko i móc znowu biegać w WSD. Co do takich pozostałych ciekawych opcji, które się przydają tutaj, no bo tych opcji tutaj jest masa, no ale to wszystkie macie opisane, więc mniej lub bardziej jasno i możecie sobie to sprawdzić. Ale też nie wszyscy wiedzą na przykład, znaczy pewnie wszyscy wiedzą, że w tej chwili w Tibi nie da się normalnie zrobić screenshota, tylko aby zrobić screena z Tibi musimy sobie ustawić tutaj hotkey na to. Znajdujemy sobie właśnie w General Hotkeys taką opcję jak Take Screenshot, ustawiamy sobie na to hotkeya i od tego momentu po naciśnięciu hotkeya, na który wybraliśmy, będą nam się robić screenshoty. A to, gdzie się będą pojawiać, jest zależne od... To jest dobry katalog w kliencie, w którym za każdym razem jak zrobimy screenshota, dostaniemy notkę w serwer logu, że ten screenshot został zrobiony. Co dalej? Z pozostałych ciekawych, przydatnych opcji pamiętam, że była tu jeszcze jedna rzecz oprócz screenshota. Jest to właśnie FPS Indicator. To jest to info, które pojawia się nam w lewym górnym rogu, na którym wyświetlane są klatki na sekundę oraz ping, jaki mamy. Niektóre osoby, na przykład, zwłaszcza te korzystające z kart graficznych Nvidia i mające zainstalowany sterownik Nvidia Experience, Nvidia ma na tej samej kombinacji, czyli Alt F8, jakieś tam narzędzie do nagrywania ekranu, i wtedy na przykład to narzędzie tak jakby przejmuje kontrolę i nie możemy sobie, mamy problem z uruchomieniem tych statystyk, więc możemy sobie tutaj po prostu ten hotkey bezproblemowo zmienić, tak samo jak hotkey na full screena. Oraz jeszcze warto, myślę, że pamiętać o takim hocie jak Ctrl-J, czyli Next Hotkey Preset. Na przykład jeśli mamy różne hoty na jedną postać, na przykład załóżmy, że mamy na różne ekspowiska różny zestaw hotów, bo używamy innego UE, innego wave'a czy innych run, tak dalej, bossy, EQ, tak dalej, więc możemy sobie zrobić kilka zestawów i żeby się szybko między nimi przełączać, to ustawiamy sobie właśnie Next Hotkey i Previous Hotkey Preset. I wtedy jesteśmy w stanie szybko jednym czy dwoma klawiszami przełączyć się między tymi ustawieniami hotkeyów.
Kolejna zakładka to hoty, które mamy w Action Barze. Jak widzicie, troszkę ich tutaj mam. I są to po prostu wszystkie hotkeje, które mamy przypisane do tego paska, do tych Action Barów, które mamy pod ekranem. Jeśli ktoś z nich korzysta, tak jak widzicie, ja tu mam ustawione masę rzeczy typu warunki, czary, EQ i tak dalej. No i oczywiście co najważniejsze, czary i runy i przedmioty mam przypisane pod jakimś tam hotkejem. No i właśnie tutaj możemy sobie sprawdzić, którą akcję z Action Bara mamy przypisane do jakiego hotkeya. Oczywiście 1. To są ponumerowane po prostu wszystkie kafelki po kolei. Górny kafelek oraz te z 2 na początku to jest dolny kafelek i oczywiście od 1 do 50, 25 w każdym rzędzie. Także myślę, że tutaj nie ma nic skomplikowanego. Należy tylko pamiętać, że chat mode on i chat mode off ustawiamy tak jakby niezależnie, więc na przykład takie rzeczy jak leczenie, potka i tego typu rzeczy warto mieć ustawione na obu presetach, bo na przykład jak gdzieś przez przypadek nam się w trakcie hunta zdarzy kliknąć ten i przestawić tryb czatu, żebyśmy po prostu nie padli i wtedy możemy się leczyć w każdej, bez znaczenia czy mamy czat włączony czy wyłączony. Takie właśnie najważniejsze hoty warto mieć ustawione i tu, i tu. No i custom hotkeys, no to już to co sobie wymyślimy i stworzymy, to sobie możemy tutaj jeszcze dodatkowo dodać. Także to wszystko jeśli chodzi o ustawienia klienta i to co możemy zmienić w kliencie. Oczywiście nie będę omawiał tam wszystkich tych choćby general hotkeys, bo jest ich tam masa. No i tak jak mówiłem, większość jest w miarę jasno nazwana i już po samej nazwie możemy się domyślić, co one dają i do czego służą. I myślę, że warto sobie choćby raz przeczytać te hoty, które tam są, bo myślę, że niektóre rzeczy kiedyś mogliście pomyśleć, że przydałoby się taka opcja, a okazuje się, że ona istnieje, tylko trzeba się jej nauczyć używać. Okej, omówmy sobie teraz może hotkeje, jakie ja mam ustawione do grania moim droidkiem i jak gra mi się po prostu najwygodniej, ponieważ odpowiednie ustawienie klawiszy bardzo mocno ułatwia expa. Jak widzicie, korzystam z myszki SteelSeries Rival 500, która ma bodaj 12 wbudowanych klawiszy. No i patrząc sobie na mysz z góry, tak jak widzicie tutaj, szkoda, że tylko, że myszka się tutaj nie wyświetla, no ale podświetlają się klawisze, na które najeżdżam. Jak widzicie, klawisz B13 u mnie jest to Maseres oraz jak użyję sobie to z kontrolem, jest to sio na jednego z teammate'ów. Dalej mamy scrolla. Ja nie używam kręcenia scrollem w TB jako hotkeya, ponieważ no jakoś niespecjalnie czuję tą opcję i nie używam żadnych dodatkowych softów. Wiem, że niektórzy używają jakiś X-Mouse Button, tudzież autoklika, czy nie autoklika, no jakiś tam inny programik, który pomaga rozszerzyć ustawienia myszy. Ja tego nie używam, tego nie potrzebuję, uważam, że jest mi to zbędne. Za to mam ustawione wiele hotów przypisanych do myszy. Używam scrolla w prawo i w lewo. W lewo jest to założenie Stone Skin amuletu, natomiast w lewo z kontrolem jest to założenie Maitringa. Natomiast w prawo mam Plasmaringa i a z kontrolem Plasma amulet. Idąc dalej, jeśli chodzi o ten nieduży przycisk tutaj B11, u mnie jest to sio na kolejnego z teammate'ów. To jest takie raczej dodatkowe, na przykład jak gdzieś tam idziemy na 2 knightów i w razie czego, gdyby trzeba było pomóc podleczyć tego drugiego knighta, warto to mieć pod ręką, czy choćby paladyna. Następny przycisk, ten powyżej B12, jest u mnie przyciskiem, na którym mam przeważnie jakąś firebombę, energy bombę, w zależności od tego, gdzie idę. I popatrzmy sobie na mysz z boku. Mniej więcej tak ona wygląda. Tu jest kolejne 6 klawiszy. I idąc od przodu, klawisz B5, u mnie ten taki duży z przodu to jest sio na głównego knighta. Zawsze mam je w tym miejscu, ponieważ jest po prostu najłatwiej dostępny przycisk pod kciukiem i najłatwiej jest go zawsze używać, choćby nawet w biegu.
Przycisk B6, który jest poniżej, jest u mnie zawsze potka na manę w przypadku maga. Dalej ten przycisk B7, który jest zaraz obok, też na dole pod kciukiem, bardzo duży, to jest to zawsze u mnie główne leczenie, czyli Exura Vita. Natomiast z kontrolem mam tutaj Exura Gran Vita. Natomiast tutaj, gdzie mam jeszcze Siona Knighta, z kontrolem mamy również Gransio. Dalej, jeśli chodzi o ten górny rząd klawiszy, czyli B4, B8, B9, są to u mnie już czary ofensywne. Przeważnie jest to, tak jak tutaj, jakieś GFB, AWA, dalej jest Terahur i Frigohur. Dodatkowo, co jeszcze ta myszka oferuje, to ustawienie sobie timerów cooldownów, czyli na przykład ja mam ustawiony cooldown na UEK. W momencie, kiedy wcisnę na klawiaturze przycisk hotkey, pod którym mam UEK, czyli w moim przypadku jest to 4, no to mysz zaczyna liczyć cooldown te 40 sekund i po 40 sekundach odczuję takie lekkie wibracje na myszy i wiem, że mam już dostępne znowu UE. Jest to fajna, przydatna opcja. Fakt, że jeśli piszecie na przykład jakiś tekst w notatniku i tego nie wyłączycie, no to też będzie wam wibrować za każdym razem, jak co 40 sekund po użyciu czwóreczki. No ale w samej TB jest to mega fajne i przydatne. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o myszkę. Wiadomo, jeśli macie Nagę czy Corsara z Cimitara i tutaj macie klawiaturę tą z 16 przyciskami bodajże, no to tak samo zawsze należy ustawić sobie tak, żeby mieć te najważniejsze przyciski w miejscu najbardziej dostępnym, a wszystkie dodatkowe gdzieś tam głębiej pochowane. Okej, na koniec przejdźmy sobie jeszcze do klawiatury. No tutaj nie będzie nic tak naprawdę odkrywczego. Na tyldzie mam ustawioną zmianę trybu czatu, czyli chat off, chat on, właśnie tyldą, ponieważ wydaje mi się to najbardziej wygodne miejsce na ten klawisz i jest zawsze pod ręką. Dalej 1, 2, 3, mam tutaj powtórzone i 4 czary ofensywne, czyli jakieś Terahur, Ice Wave, GFB czy tam AWA, 4 to UE, 5, 6, 7 to są wszystkie Exory Frigo, Gran Frigo, Max Frigo. Dlaczego mam powtórzone te pierwsze 3 klawisze i na myszy i na klawiaturze? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. W momencie, kiedy na przykład bijemy w Teamhuncie czy w duo z Knightem i stoimy Knight stoi w klacie, my stoimy przy nim, nie musimy rzucać czarów w biegu. Wygodniej jest mi klikać na klawiaturze niż na myszce. Proste, nie ma tu żadnej głębszej myśli, chodzi tylko i wyłącznie o samą wygodę, po prostu prościej mi się klika te spele w konkretnej kombinacji na klawiaturze. I wtedy też mogę cały czas na przykład bez problemu, nie muszę zdejmować palca z przycisku, na którym mam sio. Dalej, no to QWE, ASD, CZ, no to oczywiście obvious, tutaj mamy standardowo chodzenie, skosy i tak dalej. Dalej FG, tutaj mam utamowite i na G cancel utamowite. H, J, K, tutaj mam jakieś ringi typu Dwarven Ring, Stealth Ringa chyba już nawet nie mam, kiedyś miałem jeszcze w międzyczasie gdzieś tutaj Energy Ringa i Butterfly Ringa, żeby je swapować. No w tej chwili utamowita i cancel utamo to zastąpiło, jest mi niepotrzebne. Na V i na X mam krzaczki i Magic Wall, na V konkretnie krzaczki, ponieważ po prostu jest mi wygodnie to klikać w biegu. No i tak naprawdę jeśli chodzi o klawiaturę, to są główne przyciski. Tak naprawdę wszystko jest zorientowane wokół tego, żebym mógł używać czarów run w trakcie biegu, nie zdejmując tak naprawdę palców za bardzo z WASD, żeby nie przerywać tego biegu. Jest to zwłaszcza przydatne na przykład jak gdzieś solo huncicie i musicie być cały czas w ruchu magiem.
no to wtedy warto mieć pozostałe hoty gdzieś tam pod ręką, albo ewentualnie na myszce, jeśli macie na to tyle klawiszy, żeby po prostu być ich w stanie w każdej chwili użyć. Także to na dzisiaj wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że co po niektórym się to przyda. Także jeśli poradnik komuś się przydał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco z innymi filmami, to zostawcie subskrypcję. No i zapraszam oczywiście na wieczorne streamki, które się pojawiają na moim kanale. No i do usłyszenia, trzymajcie się, hej!